Kolejny dzień przy samochodzie. Tym razem już nie będę takiego tutaj rozpierdzielu robił, tylko wszystko ustawię sobie na tamtym biurku. No, odpowiednie narzędzia to podstawa. Próbowałem odkręcić ogranicznik w lewych drzwiach tym. A udało się na końcu tym. W sumie to nawet w domu nie miałem wszystkich potrzebnych rzeczy tutaj, żeby zrobić taką przejściówkę, żeby to móc włożyć. Ale na szczęście przywieźliśmy z Kortu. No i teraz odkręcę. No dobra, drzwi odkręcone. W sumie bez drzwi to całkiem fajnie. Do tego samochodu można sobie wsiadać. O! I wysiadać. Dobra, zacząłem rozmontowywać fotele w drugim rzędzie z tyłu. Coś takiego. I coś takiego. W ogóle śmiesznie, bo tylko na dwie śruby każdy, więc bardzo łatwo się demontuje. Teraz zaczynam demontować dalszą część. 4 śruby, więc nie powinno być ciężko. Dobra, kolejny etap. Odkręcę teraz, przynajmniej spróbuję, tylny zderzak. Nie wiem, czy coś jeszcze dzisiaj zrobię. Generalnie wczoraj nic nie robiłem. Korzystałem z ładnej pogody. Dzisiaj z kolei rano byłem w pracy, później na zjeździe Mustangów. No jakoś tak dzień się zszedł. Nie udało mi się wczoraj zdjąć tylnego zderzaka, ponieważ dwie śruby są już tak zardzewiałe, że nie ma gwintu. No i będę musiał po prostu te śruby odciąć. I mam nadzieję, że wtedy bez problemu zejdzie mi cały zderzak. Dobra, udało się. Teraz z drugiej strony. Dobra, nie było łatwo, ale się udało. Dobra, to czas teraz na podłogę. Wykładzinę podłogi. De facto. Samochód praktycznie jest nagi w środku. Trochę go teraz odkurzę, przeczyszczę. No, podłoga na szczęście tylko w jednym miejscu widzę, że się jakieś purchle robią, ale jest całkiem nieźle. 15 lat ma samochód, Ford jeszcze, kurczę. Nie słynie z dobrych blach.
No to nadszedł czas na cięcie starych progów. Teraz spróbujemy czyszczenia nadkola. Teraz posmaruję te obszary zardzewiałe specyfikiem Sonax. Mam nadzieję, że jest jeszcze dobry. Mamy 4 października. Kolejny dzień zmagań z samochodem. Dzisiaj postanowiłem, że postaram się wszystkie miejsca, w których jest korozja, no większość miejsc, w których jest korozja, bo podwozia to nie dam rady raczej, wyszlifować, potraktować środkiem antykorozyjnym, przygotować po prostu pod podkład, ewentualny lakier. Bo tu mówię ewentualnie, bo tutaj w środku nie wiem, czy w sumie lakier będę kładł, czy sam podkład. No lakier chyba też. No ale to zobaczymy no w sumie to będzie dobre miejsce, żeby przetestować lakier. Dobra, to tutaj też będę kładł. Czas naprawić dziury matą szklaną, włóknem szklanym. Kolejna część prac. Tutaj położyłem APP Airstop, antykorozyjny środek oraz podkład. Tutaj też trochę przejechałem specjalnym środkiem. Klapa. Tu. Częściowo zacząłem już tutaj maskować taśmą. To też jest już przygotowane do nakładania szpachli. Tutaj również środek i podkład. Podkład również tutaj i tutaj. Tutaj nadkole też przygotowane już do nakładania szpachlówki. Drzwi również już przejechane środkiem antykorozyjnym oraz nowe progi. No dobra, migomatu niestety ciągle nie mam, więc spawania nie będzie. Więc postaram się teraz zrobić te takie, powiedzmy, bardziej kosmetyczne rzeczy, czyli szpachlóweczka. Tutaj jeszcze zagruntuję maskę, bo no, też jest tutaj mocno skorodowana była. Już jest ordzewiaczem wczoraj potraktowałem. No i klapy bagażnika też tutaj
były purchle, tu oraz tutaj. No to przeszlifowane, otłuszczone, wyczyszczone. Będę teraz nakładał szpachlówkę. Stwierdziłem jednak, że nie będę jeszcze szpachlował. Najpierw to może zapodkładuję, w sensie psiknę podkładem epoksydowym. No i dopiero wtedy dam szpachlówkę i ten. No i potem znowu jeszcze raz będzie trzeba podkładem przejechać. Tylko że nie będę teraz podkładował, bo jeszcze nie mam wszystkiego zabezpieczonego. A na razie tylko taśmę tak sobie, kurde, tak zrobiłem, a jeszcze trzeba ten cały obszar tutaj wszystko zabezpieczać. Więc chyba najpierw się wezmę jeszcze za cięcie progów z drugiej strony. No to jedziemy.